Siema! Witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku robimy desant na Birnbeck, czyli właśnie to molo, które było zakończone kiedyś wesołym miasteczkiem. Jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Łukasz, to właśnie trzyma kamerę. Halo. Kajaczek już mamy nadmuchany, jeszcze zostało nam tylko do zabrania GoPro. Wszystko z auta zabraliście? GoPro w ręku, wiosła są, ty masz nasz staw właśnie Mam. w woreczku. I słuchajcie, lecimy tam, tylko mi zabrakło palca, żeby dać zoom. To będzie nasze dzisiejsze miejsce. Plan jest taki, idziemy w tamtą stronę, tam jest taka plaża, żeby zejść, bo tutaj, poczekaj, podejdźmy tylko do krawędzi. Tu jest dość wysoko i zejść z kajaka z takich klifów to by nie było łatwo. Ale jeżeli przyjdzie przypływ, to może tymi schodkami wrócimy, zobaczymy. W ogóle pamiętajcie, że do przypływu zostało równo 2 godziny. No To sądzę, że będziemy wracać, jak będzie ten, już pewnie się zaczął. Tak. No i pytanie, jak wysoko ten przypływ właśnie podchodzi. Tu nie wolno. Tu nie wolno. Tam tylko mewy. Teraz my. Tak, to samo ponton. Właśnie, na pontonie. Oh, thank you very much. Okay. Got the right wave to that. Proszę bardzo, piłaci z Karaibów gotowi do desantu. To jest drugi odcinek, kiedy oni są przy wodzie, a ja doskonale słyszę wszystko, co mówią. Proszę, delikatnie, żeby nikt się nie wywrócił. W ogóle bardzo szanuję stylówę Kuby, który w skarpetkach na pontonie płynie. I mam nadzieję, że nikt nie weźmie mnie ze zboczeńca, bo sobie siedzę jakieś 50 metrów dalej, gadam do kamery i nagrywam plażę, na której są ludzie. Dobra. I jesteśmy. Mam nadzieję, że mam włączone nagrywanie. Ahoj przygodo! Jest Łukasz, 16:51. 15:51. No? No to nie wiem, 17? 17:20, dajcie sobie zapas. 17:20, dobra. A przy okazji znowu nie musieliście krzyczeć, słyszałem jak gadaliście tam. Słyszałem jak gadaliście o wypadku na linii Marzinota, więc znowu wszystko słychać. No i jakby co, Kuba ma telefon, więc jesteśmy w kontakcie. Dobra, powodzonka z farszem. Powoli się zbliżamy. Kiedyś właśnie wyspę nazywaną przez nas roboczo Bimber Creek, co nie? Łączyło to molo właśnie z resztą kontynentu. W sumie to też wyspy. Ale co ciekawe, że wybudowany w 1869 zakończona budowa. I to molo na początku było drewniane, potem było z nim coś nie halo, się spaliło wielokrotnie, zniszczone zostało. Później w XX wieku zmieniono na, jak widzicie teraz, Metalowe, no. ze stali, z metalu. Aż w końcu, można powiedzieć, przypieczętowanie jego końca to były lata 90. XX wieku, kiedy już nie opłacało się Tak. jak to nie paru statków, no bo już nie pływały, a druga sprawa, że Luna Park, który to był, wesołe miasteczko, również nie przynosił dochodu. Stary, powiem ci, że dobrze, że my po tym nie idziemy. Choć powiem ci, dałoby się chyba. Oni tam niby kiedyś zrobili jakieś takie przejście, ale to... Chodź podpłyniemy sobie tutaj na wprost, bo to jest stary... To, widzisz to? To jest stary dek dla parostatków. A tu z boku chyba była jakaś montownia. Chodzi ci o to, tak? To, co jest na wprost. Nie to, tylko to po prawej stronie. A ci tymi skuterami tam latają. Na wyspie, na której przez długi czas było taki, nazwijmy to dworzec właśnie dla statków parowych. Wiecie, musimy się cofnąć o ponad 140 lat wstecz, wtedy jednak ten transport wodny parostatkami był najbardziej popularny, więc za potrzebami rynku właśnie je stworzono. W 2015 roku to molo zostało zniszczone przez sztorm i raczej nie jest mądrym pomysłem po nim chodzić, więc
Jak się nie da molem, to płynie się pontonem. Zobaczmy, co chłopaki mają do powiedzenia. I to chyba, słuchaj, były kiedyś taka stacja, gdzie podpływały te promy, co nie? I tam ludzie przechodzili. Opłakany. No. A widać, że były dwupoziomowe, bo na dole masz, to się chyba nazywa pieris, tak? Do czego się liny podpina. Kozak, co? Trochę mi się przypomina... A nie wejdziesz tu. Znaczy się, tu nie ma sensu wchodzić. Jakąś muzykę słychać w ogóle, słyszysz? Muzyka? No. Ty, tu można do środka wpłynąć. No tam. Jest dziura. No, chyba tak. Ale mi w środku. Jakby się dało tak wpłynąć do środka, bo jakby od tej strony możemy wejść najbezpieczniej, że tak powiem, znaczy się... Bezpieczeństwo to akurat może nie, ale najbezpieczniej, jeżeli chodzi o zauważenie nas. Nie ma tu, ja myślę, że tam można wpłynąć do środka. To było super, żeby było wejście takie z środka na No. Tu w ogóle wygląda, jakby to jakaś kanalizacja była, wiesz? Zobaczymy, czy od tyłu da radę jakoś przycumować, bo jeżeli tu są wszędzie takie skały, to tylko front nam zostanie, to nie? Płyniemy teraz jakby na otwarte wody. No. A tam bez kitu jest Irlandia dalej, na wprost? No Łukasz sprawdzał, że gdzieś tam, sądzę, że To któryś... chyba nie, ale tam bardziej. No, Jak tam. ten kontener płynie. Możliwe, że tak. Ty, tu jest mega głęboko, wiesz? Żeby nie uderzyć dziobem, wiesz? Jaka cisza zapadła. Ty tutaj nie masz gruntu, poczekaj. Poczekaj, masz tu grunt. Ale tu jest bardzo stromo, mordo, słyszysz? Po Kądziu. Tu chcesz wchodzić czy tam? No to trzeba się przesunąć. Wskoczysz do wody. Dobra. Dobra. Ty, ja bym go tam po prostu... Trzeba się zawijać stąd, wiesz? Dawaj go, trzeba go wciągnąć. Wy się tak śmiejecie pewnie przed komputerem, a te skały są ostre jak brzytwa, co nie? Trzymasz go? A woda słona. Ty, a nie zabierze go przypływ? Na razie jeszcze mamy... Pchamy go tu na górę jeszcze. A tu przypływ widać, że haczy o to. Tak, widać, że tutaj woda stoi, co nie? I tu go nie będzie widać jakby z poziomu wody, wiesz. Dobra, weź kamerki i chodź do środka. Chyba tędy musimy wejść, tu, wiesz? O, tu musimy przyspieszyć, bo nas mega widać. Tak, chodź. Dobra, tu się ukryjemy, o. Ale ich złapałem, zobaczcie, jest Konrad, Kuba, coś gadają do kamery i na 90% jest rozkmina, jak wejść na tę wieżę. Przepraszam, że ten ekran się trzęsie, ale jest bardzo duży zoom. Ciach, latareczka, bateryjka, lampionik. Musimy uważać na tamtą stronę. Tak, w ogóle najlepiej by było, jakbyśmy jakoś niespecjalnie wychodzili poza obszar budynków. Tylko może być ciężko, no tutaj do środka się wbijemy, to rzeczywiście spoko, ale jak wyjdziemy, zobacz, tam jest ta rampa przednia, tam wyjdziemy znowu. Na górę jak wejdziemy, to też będzie pewnie nas widać, ale na szczęście od tej strony morza. Wiesz co, no wszystkie takie najbardziej przypałowe miejsca zostawiamy sobie na koniec, co nie? Tak, czyli no tutaj na środek na początku trzeba iść. Latarkę sobie weź, chodź. Ale tak się wbiłem, że do połowy jestem mokry. Poświęcenie, widzicie? Dla Kuby, żeby nie zmoczył sobie chorej nogi. Ale to jest w złym stanie. Już rzeczywiście nie dziwię się, że oni po prostu to zamknęli. Sama sobie ta wyspa spoko, ale molo i to, co na niej się znajduje, już jest kompletnie nie do użytku. Jeśli ktoś by chciał teraz coś tutaj zrobić, to przede wszystkim musi to zniszczyć, wywieźć gruz i wybudować od nowa. Ze wszystkim, bo tutaj już nic nie ma. Zresztą działało to do końca lat 90., więc zobaczcie, że no już za 25 lat to niszczeje w taki sposób. Ta podłoga, po której chodzę, oprócz tego, że jest z gwoździami, to jak wpadnę niżej, to mogę skończyć jak ostatnio Kuba. O, już idzie. Zniszczone to jest niemiłosiernie, wiecie?
Patrz, mega pod nogi. Tutaj jak wchodziłem, to się ugina, nie idź tędy. Chodzi mi o to, że jak ja sobie już wbiję tego gwoździa, to nie? To będziesz uważał bardziej. No. Ty, za tobą jeszcze jest pianino albo fortepian. A w tych klapkach to... O kurczę, no. Widzisz? Ciężko mi powiedzieć, co to jest. W ogóle to wygląda jak organy, ma takie chyba właśnie pedały u dołu. Albo do jakaś tkalnicza maszyna, no nie wiem. Myślę, bardziej mi daje, że maszyna grająca. Drodzy widzowie, oto zagadka dla was. Co to jest? Płacę w komentarzu pod najlepszym komentarzem. To jeszcze pójdę tam. Jeszcze zwróćcie uwagę, jak to wszystko było zdobione ładnie. I to wszystko było wykonane z metalu, te zdobienia. Cegła. Kozak. Gdzie idziemy teraz? Wchodzisz tam? To ja pójdę trochę do przodu, dobra? Po tej akcji z gwoździem to naprawdę teraz patrzę mega pod nogi. Bo kurde, powiem wam, nie fajny motyw. W sumie nawet nie był gwóźdź, tylko to był ten... taki pręt przeciwpiechotny zaostrzony. Samo miejsce wewnątrz, jak widzicie, no to jest po prostu ruina, jak jedna z wielu, których wam pokazywaliśmy. Ale sama historia tego miejsca, którą wam powiedział Kuba w lektorze i o którą my ją uzupełniamy właśnie takimi gadkami, jest mega ciekawa. No i dostanie się na tą wyspę też nie jest proste, bo w tym momencie molem już się nie dostaniecie, molo już się nie dostaniecie, więc zostaje wam tylko łódź szczęścia, idąc przy odpływie, albo tak jak my, drogą wodną, chociażby kajakiem, motorówką. No ale pamiętajcie, że to też nie jest do końca takie bezpieczne. Dzisiaj mamy morze naprawdę spokojne, nawet nie sądziłem, że aż tak. Po prostu to jest zupa, jak w wannie, możesz płynąć i nic się nie dzieje, ale są takie dni, że nie polecałbym tego. Więc też trzeba mieć trochę szczęścia przy takich eksploracjach. Koniec II wojny światowej, obiekt zostaje oddany cywilom. Generalnie historia powinna skończyć się happy endem, ten obiekt powinien działać do tej pory. No ale zaczyna się pewien problem. No generalnie problem, no dzięki temu ludzkość się rozwija, ale pojawiają się właśnie nowe środki transportu, które są coraz tańsze, wygodniejsze i szybsze, więc ten transport parowy powoli przestaje mieć sens. Można było używać innych środków transportu, żeby dostać się na tę wyspę, ale generalnie właśnie coraz bardziej traci na popularności, więc w latach 70. po prostu upada, przestaje opłacać się finansowo. Właściciele zmieniają się jak rękawiczki dosłownie, z tego co patrzyliśmy to jest co rok, góra 2 lata, co chwilę jest nowy właściciel. Było mnóstwo planów przez Luna Park, przez stworzenie hotelu, tylko niestety nadszedł kryzys finansowy. Firma finansowo nie była w stanie sprostać temu zadaniu. Finalnie nic z tego nie wyszło, tylko co ciekawe, to miejsce jest bardzo, nie wiem, bardzo doceniane i takie bardzo z dużym sentymentem przez okolicznych mieszkańców, ale o tym opowiem za chwilę. Przed wojną wybudowano tutaj nie plac zabaw, a wesołe miasteczko. Temat co chwila, można powiedzieć, co 5 lat wraca na piedestał, można powiedzieć, mówią o tym w radiu, w gazetach, w telewizji. Co zrobić z tym, bo ponieważ jest to dziedzictwo kultury. No i co jakiś czas, wiadomo, politycy, żeby się upodobać, przyjeżdżają tutaj, mówią, że to odnowią, no ale jak widzicie, wszystko to jest po prostu rzucanie słów na wiatr, a wszystko nadal niszczeje. Może się doczekamy kiedyś, że tutaj przyjedziemy za parę lat i będzie... Tak. Ja nie wiem, czy to tamci, ale choć się ukryjemy gdzieś. Tylko pytanie, czy jakiś wycieczkowy, czy tego wybrzeża, co nie? Słyszysz go? Przeleciał, co nie? Widziałem tutaj parę lotni, jak leciała z pół godziny temu, więc wydaje mi się, że tutaj jest jakieś lotnisko cywilne. Jest, bo to taki pomarańczowa awionetka. Albo paralotnia, bo też widziałem taką pomarańczową. Aha. Więc to spoko, dlaczego Ty, trochę jak kręcisz? Kręcisz. Ty, trochę jak na tym, jakby Wehrmacht leciał. Bombardowanie syreny. No bo to przeżyło, co nie? No tak, przeżyło bombardowanie w Luftwaffe, tak. Przeżyło miny, które tutaj były przecież, tak jak tak, gdzieś czytaliśmy. wybuchały w pobliżu w wodzie, co nie? Ale co najlepsze, że potem przyszło chyba w 15 roku czy 16 dwóch złodziei, ukradło z wieży zegarowej zegar i za to poszło siedzieć. Na 18 miesięcy, czyli przeżyło XIX wiek, XX wiek, wojnę, bombardowania, miny, wszystko bomby, ale nie przeżyło głupoty ludzkiej. No i tej głupoty ludzkiej najbardziej trzeba się strzec. Próbujemy tu wejść na górę tak delikatnie bokiem. A tam byłeś? Wiesz co, wszystko na dole. tam byłem, ale tu jest wejście to główne
do tego, gdzie podbijały, Tak wiem. wiesz. Tylko nie wiem jak tam wejść, bo tam nas widać. Może najpierw zróbmy te najmniej przypałowe rzeczy. No właśnie o to chodzi, wszystko zróbmy najmniej przypałowo, potem coś, co jest przypałowe i do... I desant, co nie? No to dawaj tu może na górę zobaczymy. Tak. Widzicie? Tam jest to molo, które się łączyło z wyspą. Z wyspą Anglia. Tam na wprost. A my tu się udamy, tylko... Zobacz, widzisz ten budynek? On jest naprawdę w dobrym stanie, chyba jako jeden z niewielu. Jeszcze dach ma odnowiony, zobacz. Tak, to jest ten początek. I tam by było fajnie się dostać. Ale to na sam koniec. Najpierw jeszcze są podziemia jakieś do zrobienia chyba, to nie? Tak? No bo pod nami... Było pod nami coś takiego. Wydaje mi się, że pod nami to były te skały. Nie. Z tamtej strony jak jest taras widokowy, to były jeszcze poziom -1. Tylko tu trzeba w miarę tak zejść, żeby... No to był jakby miejsce, gdzie oczekiwali ludzie na promy. Bo promy tu podbijały, to nie? Tak. To musiało być w jakiejś odległości od tej wyspy. Widzisz? To można było robić. O, tu jesteśmy bardzo przypałowo. Ale tu jeszcze są jakieś schody. Widzisz tam dalej? Ty, a może to właśnie tutaj coś podpływało? Albo jeszcze tam dalej coś podpływało, dokładnie. Czekaj. Zaraz to rozkminimy. No to wygląda jakby tu były jakieś sklepy, tego typu rzeczy, co nie? Taka galeria, że ludzie... Kawiarnie, galerii, takie można powiedzieć. No. Ty, ale czekaj, bo my jakoś dziwnie weszliśmy. Czemu? Bo tu nie byliśmy, tu są toalety. No to ja z tamtego miejsca tutaj przyszedłem na chwilę. Aha. To tutaj jeszcze będziemy. Tu trzeba uważać, bo tu jest mega dużo syfu na ziemi. No tu są schody jeszcze i pytanie, dokąd te schody prowadziły. Słucham? Ty, ale tutaj wiesz co, jeżeli coś było, to była tylko taka drewniana nadbudówka. Wiesz co to mogło być? No, Taras widokowy ładny, to też mógłbyś wierzyć. może. Mogę się popatrzeć. A dawaj ten. Tutaj odpływały statki, to tutaj mogli ludzie, którzy ich żegnali i po prostu machać. No, Może, no. Dawaj, wybijamy stąd, bo tu jesteśmy jak na patelni. Wróćmy na razie na poziom 0, że tak powiem. Ja nie wiem, czy to właśnie na przykład z tej wieży nie ukradziono tego. Z tej wieży, z tej. No właśnie, no to To jest jedyna wieża. tutaj był zegar. Nawet nie wiem po co to kraść, bo za dużo na złomie by z tego nie dostali. Dostali zlecenie, żeby go zabrać. Zlecenie na zegar. Dobrze, że nie dostali zlecenia na peron 9 i 3/4. Ty, tu są jeszcze kibelki, czekaj. Gentleman, widzisz? Na gentleman. To tam nie wchodzi. A, no to sorry. Ej, obczajcie, że... O, tu w ogóle dach wpadł do środka. Obczajcie, że jeszcze na pisuarach jest Shanks, Bearhead, jakaś cała nazwa Victorian Pottery. Cała nazwa firmy, która produkowała. A tu są toalety. I co ciekawe, wszystko było wykonane z... to są takie żeliwne odlewy. Jeszcze nawet na cegłach widać firmę LFC, LOL, Leo. W ogóle jakbyście jak kiedyś tutaj trafili, to bardzo was proszę uważajcie. Natomiast takie coś kojarzy mi się z Harrym Potterem i Peronem 9 i 3/4. Jakieś takie właśnie cegiełki, nie cegiełki. Takie typowo angielskie. Bez przypału, słyszę tylko Konrada. Idziemy trochę bardziej w tą przypałową stronę. Nie wiem po co mówię cicho, bo raczej jestem na tyle daleko od wody, że mnie będzie widać, nie słychać. Chyba że jest tutaj jakieś magiczne echo, które się niesie 300-400 metrów do brzegu. Kuba jest gdzieś tam przy tych kibelkach. O tu. To jest Kuba. A tu jest ten całość już bardzo w złym stanie, rozpieprzona praktycznie. Nie powiem wam szczerze, że interesuje ten budynek, który znajduje się tam, bo on jest w dobrym stanie. Jestem ciekaw, czy w ogóle tam można wejść. Tutaj jest ten głównym wejściem, a stąd mnie będzie widać. Tam samochody jeżdżą. Jak ktoś ma dobry wzrok, to powiem wam, że nas widzi. Więc mam nadzieję, że jak ktoś nas zobaczy, to będzie miał to gdzieś. Albo po prostu, że nikt nas nie zobaczy. I to będzie najrozsądniejsze. I tam, nie wiem, chyba jakoś dołem trzeba będzie przejść. No tam to już przypał. Tylko że też się boję, bo wiecie, przypałem. Tutaj nikt nas nie zobaczy, raczej ktoś nas zobaczy, zrobimy przypał, uda nam się zejść z tej wyspy, będziemy szczęśliwi, że dopłyniemy do brzegu, a na brzegu już będzie na nas ktoś czekał. Tylko ja nie wiem, czy jak to nie jest takie nowe, zobacz, tam leżą jakieś deski i tak dalej, czy to nie jest ciągle w użytku jakimś. Nie wiem. Ale wiesz co, możemy to z kajaka ograć. Tak sądzisz? Dokładnie. Podpłynąć kajakiem,
wybić się na tą rampę szybko, wejść do środka i spierdzielamy, co nie? No ale to wtedy wszyscy będą wiedzieli, że się wybijamy. Tam zobacz, tam na tym molo też się jakieś samochody ciągle zatrzymują i teraz nas na 100% będą widzieć, No. jak się ruszymy tam. To idziemy, czy co robimy? Chyba lepiej podpłynąć. Też tak myślę. Bo wiesz co, pomyślałem, że wiesz, jedno to jest zrobić sobie przypał teraz szybko i uciec i wtedy nie ma problemu, ale my musimy przypłynąć jeszcze wyjść. i wyjść, więc wtedy może ktoś na nas czekać już tam bez żadnych problemów i tam będziemy mieli problemy. Jet Sky Hire, czyli wypożyczalnia nart wodnych. Dobre, co? Dobra, słuchajcie, plan jest taki, ponieważ tu mamy ogarniętą górę, tam nie możemy za bardzo wychodzić, bo nas będzie widać, to teraz wejdziemy do kajaka i opłyniemy wyspę z prawej. Ale mówiłem o tym, że właśnie ludzie mają duży sentyment do tego miejsca. No i właśnie, w 2012 bądź 2013 roku przyjechał tutaj minister kultury razem z lokalnymi urzędnikami, którzy debatowali, co zrobić z tym miejscem. No ustalili, że trzeba zrobić jakąś zbiórkę, udostępnić to ludziom i tak dalej, tylko mieli pewien problem. Z racji, że to było w rękach prywatnych, musieliby to wykupić. John Cleese, członek grupy Monty Python, też tutaj przyjechał razem z innymi celebrytami. Przechadzając się po tym molo, zachęcał do tego, żeby ktoś wykupił to miejsce. Żeby ktoś wykupił to miejsce i się zajął tym, ponieważ to jest bardzo ważne kulturowo. Jak zwykle chodzi o pieniądze. Wyliczono, oczywiście jeszcze przed inflacją, wyliczono, żeby wyremontować to i oddać to użytku, potrzeba 10 milionów funtów, więc jeżeli macie takie środki, to przelejcie je mi. Nie, a tak serio, jeżeli macie takie środki zbędne, to możecie wykupić ten obiekt i go odrestaurować, ale tak szczerze mówiąc, to jest naprawdę kupa pracy i jeżeli rząd się tym brytyjski zajmuje, to się zastanawiam, czemu po prostu tego nie wykupi, nie odremontuje, ale łatwiej chyba po prostu apelować do ludzi, żeby to zrobili, niż zrobić to samemu. Mi się wydaje, że to mogło być używane, albo jest używane nadal przez tą ochronę wybrzeża, co nie? Tak, bo ktoś tu ryja dar, co nie? Albo ktoś takniecie, albo ktoś się bił na molo. O, mewy królowej. Chodź się obrócimy, bo to ładny widok jest. Kontruj, to zrobię ci ładną fotę. A to są mewy królowej. W ogóle powiem wam, mistrzowskie miejsce, na które innego dojścia nie ma, jak tylko właśnie na tym kajako pontonie, na którym jesteśmy, ponieważ to wszystko jest w tak złym stanie, że gdyby się na tym stanęli, to by się rozpieprzyło. No przychodzą takie momenty jak ten, że siedzisz i Chcesz robić to dalej. jesteś na chillaucie. Powiem ci, że tak rozkminiałem, żeby tu jeszcze wejść do tego, ale to jest zamknięte. Jak tam są jakieś lampy nowe, jakieś anteny i jest napisane lifeguard, czy jak to tam się nazywa, to ja nie wiem, czy jest sens kombinować. To jest jakaś straż, no. Tam nikogo pewnie nie ma, ale ja myślę, że oni tego używają, wiesz? Albo używali, no na pewno coś tam może być. No. Kurde, kozak miejscowa. Piękna sprawa. Mogę tak siedzieć i kontemplować sobie. A podniósł się poziom wody, widzisz? Bo wcześniej były odkryte te przęsła na dole przy tych nogach. Ale powiem ci, że nawet jak wychodziliśmy, to było widać, bo pamiętasz, my schodziliśmy po takiej skałce. Tak, ona już była przykryta, Na no. tym drugim poziomie. I tutaj kończy się nasza przygoda po wyspie ochrzczonej przez nas Bimber Creek. Nie zdradzimy wam prawdziwej nazwy, choć już pewnie padła tutaj raz. Dlatego, żebyście nie znaleźli tego miejsca. Bardzo wam za dzisiaj dziękujemy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak i oczywiście doceniacie to, co dla was robimy. O, Łukasz Donem przyleciał. To pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! I teraz pożegnajcie się z Łukaszem, który jest tam gdzieś w tym dronie.